National Express, największa sieć autokarowa w Wielkiej Brytanii. Tani i masowy transport, którym co roku podróżują miliony pasażerów. Dziś sprawdzam, jak to wygląda w praktyce. Manchester-Londyn, pierwszy rząd. Droga, komfort i realia brytyjskiego podróżowania autokarem. To jest pierwszy odcinek z serii autobusowej. Zaczynamy od podstaw. Witajcie serdecznie w najnowszym odcinku. Znowu to zrobiłem. W ostatniej serii mojej podróży autobusami z Anglii do Polski powiedziałem wyraźnie: ja następnym razem, jeżeli nie musiałbym być zmuszony, to na pewno nie wybrałbym autobusu. Chyba to najmniej wygodna forma tej podróży. Natomiast po publikacji 2 filmów stało się coś, czego tak naprawdę nie spodziewałem się. Lawina komentarzy. Komentarze z waszymi doświadczeniami i z waszymi historiami. Niekiedy mrożącymi krew w żyłach i niekiedy śmiesznymi. Ale pojawiły się też komentarze, w których nie pasowało nic. Od tego, gdzie siedziałem, co mówiłem, aż po takie, gdzie w ogóle odważyłem się nagrywać i pokazać wam, jak to wygląda. Dlatego postanowiłem, że jeszcze raz sprawdzę podróż autokarem. Czy standard, który spotkałem we Flixbusie tutaj w Wielkiej Brytanii, oraz czy standard, który pokazał Sinbad na trasie europejskiej przez pół Europy, można powiedzieć, czy jest to coś normalnego. Dlatego w tej serii zrobimy 3 trasy. Pierwsza będzie to National Express, czyli główny przewoźnik w Wielkiej Brytanii, który działa tutaj od lat. Będzie to porównanie do Flixbusa, którym jechałem, i będzie to dokładnie na trasie Manchester-Londyn. W drugim odcinku pojedziemy z Londynu do Pragi czeskim przewoźnikiem RegioJet. Tak, ten sam przewoźnik RegioJet, który od września 2025 roku wjechał na polskie tory. Zobaczymy, jak Czesi poradzą sobie z podróżą przez Europę. Natomiast w trzecim i ostatnim odcinku tej serii pokażę wam coś zupełnie innego. Taka wisienka na torcie. Coś, co może zrewolucjonizować podróż autokarem w Europie. Coś, czego na europejskich drogach jeszcze nie było. A teraz chodźmy na dworzec w Manchesterze. Ostatnio jechałem z Shude Hill. Tym razem ruszam z Manchesteru z dworca Chawton Street, obsługiwany przede wszystkim przez National Express. I taka ciekawostka, tuż obok znajduje się budynek, nazywa się on Manchester One, i to w tym budynku znajduje się konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze. I to właśnie tutaj na parterze załatwiamy nasze sprawy paszportowe i inne tego typu. W Wielkiej Brytanii są 3 polskie konsulaty. Jest to konsulat w Londynie, w Manchesterze i w Szkocji, w Edynburgu. I tak z ciekawości, to wyrobienie paszportu tutaj na miejscu w konsulacie kosztuje 123 funty. Nie wiem, jaki jest koszt wyrobienia teraz paszportu w Polsce, natomiast tutaj kosztuje to 123 funty. I jeszcze taka mała podpowiedź. Jeżeli przyjedziecie tutaj do Manchesteru, będziecie chcieli załatwić właśnie jakieś sprawy paszportowe i przyjedziecie samochodem, to jest tutaj parking, to jest wjazd do góry. W tym samym budynku tutaj na dole mieści się dworzec, a u góry jest parking piętrowy. Natomiast nie polecam, bo on jest strasznie drogi. Tutaj jest dworzec i jeżeli odwrócicie się, tam w oddali jest parking, który może nie, że kosztuje jakoś bardzo mało, ale jest dużo tańszy od tego, także taka polecajka. Dobrze, a teraz chodźmy, wejdźmy do środka na dworzec i zobaczmy, skąd będzie odjazd. Także jak widać, to autobus o numerze 540 i wychodzimy z przystanku D. National Express to największy przewoźnik autokarowy w Wielkiej Brytanii i marka, która mocno wpisała się w historię brytyjskiego transportu. Powstał w 1972 roku jako państwowa sieć połączeń dalekobieżnych, stworzona po to, żeby uporządkować krajowe trasy autokarowe i zapewnić tanią alternatywę dla kolei. Przez lata National Express był dosłownie kręgosłupem mobilności w UK, szczególnie w czasach strajków kolejowych, kryzysów paliwowych i ograniczeń w transporcie. Dla wielu Brytyjczyków to był pierwszy samodzielny wyjazd w życiu, nocny autobus do Londynu, powrót na święta albo tani dojazd na lotnisko. W latach 80. podczas fali prywatyzacji firma przeszła z rąk państwowych do sektora prywatnego i zaczęła działać jako nowoczesna grupa transportowa. Dziś National Express obsługuje ponad 1000 miejscowości, przewozi miliony pasażerów rocznie i korzysta z nowoczesnej, ale raczej funkcjonalnej floty. Liczy się cena, dostępność i gęsta siatka połączeń. To transport masowy w czystej postaci, bez luksusów, ale z ogromnym znaczeniem społecznym. Informacja na samym dworcu. Można się podładować, skupić sobie lody, coś do picia, wybrać pieniądze.
I oto jest stanowisko D. Dobra, a w związku z tym, że to są automaty, to sprawdźmy, ile kosztowałby ten bilet. Gdybym chciał kupić ten bilet na tą chwilę. 13:30, 15,90. Ja zapłaciłem za ten bilet 7,50. No, zobaczmy, czy podobnie jak do Flixbusa, czy można śledzić na żywo położenie autokaru. Odjazd jest 13:30, jest teraz 13:06 dokładnie. Odjazd mam o 13:30. Mamy opcję Track Your Coach. Service not found. Ciekawe. O, ale tutaj mamy listę autobusów. Jest 540 do Londynu i 540 do Londynu. 12:45, 13:30. Czyli o 13:30 odjazd, a o 16:30 będziemy w Milton Keynes. O 18:15 w pierwszym przystanku w Londynie, o 18:30 na Wiktorii. Także mamy też jeden alert i jest to informacja o tym, że na M1 trwają jakieś naprawy i że 2 pasy autostrady są zamknięte. No także zobaczymy, jak to wyjdzie. Co jeszcze mamy tutaj za informacje na aplikacji? Journey Info, czyli taka ogólna informacja. No jest mapa. No i okej, dobra, na mapie jest pokazane, gdzie stoi autobus, a ja wam tylko pokażę, że ten autobus stoi dokładnie tutaj. Także autobus stoi już na zewnątrz dworca. No i najnormalniej w świecie prawdopodobnie podjedzie pod stanowisko D za jakieś 50 minut, 15 minut przed odjazdem i będziemy jechać. Także zobaczymy. Hi, just a quick one. London. London's the one at the front there. So should I go straight away Yeah, now? you can go now, yeah. All right, thank you. Okej, ciekawostka. Autokar nie zajeżdża na dworzec, na stanowisko D, tylko odjeżdża tutaj spod dworca. No dobra, to idziemy. Hello. Are you okay? Yeah, and you? Good, thank you. Thank you very much. Okej, no to wbijamy. Ale przestronny. No bardzo ładnie. Dobra, 2A i 2B, czyli to jest moje siedzenie. Okej, pozwólcie, że teraz rozsiądę. Dobra, nie chcę narzekać, no ale w takim stanie dostałem jeden z moich foteli. Także raczej tak średnio bym powiedział, jeśli chodzi o odkurzenie. Na pierwszy rzut oka dużo więcej miejsca. Ogólnie jeśli chodzi o autokar, to dużo więcej miejsca niż we Flixbusie. Fotele są skórzane, miłe w dotyku, dosyć miękkie, zadziwiająco miękkie. Jeśli chodzi o szerokość, no to ja nie jestem kruszynką, więc dosyć takie półkubełkowe powiedziałbym, że są to fotele. Także nie jest to płaskie oparcie, gdzie plecy wygodnie się opierają, tylko troszkę się zapada i takie troszeczkę boczne trzymanie. Nad nami u góry, tu jest lampka jedna i druga, klimatyzacja. Co jeszcze mamy? Tu mamy, proszę bardzo, zasłonki. Gdy bukowałem ten bilet, to chciałem usiąść w pierwszym rzędzie. Jak wiecie, lubię siedzieć w pierwszym rzędzie, lubię patrzeć na drogę, co się dzieje przede mną. Natomiast nie byłem pewien, jak będzie wyglądała kwestia, jeśli chodzi o miejsce dla niepełnosprawnych, ponieważ tak jak widać, miejsce kierowcy tutaj i tu jest bardzo dużo miejsca i miejsce siedzące przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie wiedziałem, na jakiej zasadzie będzie to rozwiązane. Głównie ze względu na to, że to nie są niskopodłogowe autokary i myślałem, że to będzie na poziomie niżej, na poziomie tam, gdzie siedzi kierowca. Natomiast nie, jest to tutaj takie wyznaczone miejsce, ale nie wiem, czy jest tutaj winda, czy nie ma windy, tak żeby w razie czego móc wózek tutaj przywieźć. Zaraz zresztą zobaczymy. Okej, jak rozmawiałem z panem kierowcą, to tutaj jest winda. Tu rozstawia się windę i normalnie wózek z niepełnosprawnym jeżdżę tu. Po czym ten fotel się składa i wózek jest najnormalniej w świecie mocowany tutaj. Super, bardzo fajna sprawa. Nie widziałem czegoś takiego w 2 poprzednich przejazdach, czyli Flixbus i Sinbad. Także spoko. Jest godzina 13:30. I właśnie ruszamy. Czyli póki co wszystko planowo. Wróćmy do fotela. Tym tutaj fotelu, który można złożyć, tak z tego co zrozumiałem, co pan kierowca mi powiedział,
nie ma gniazda USB. Tam zauważcie, zresztą no, jak później przejdziemy się to pokażę, są tu w oparciach gniazda USB. Listen carefully to the following messages to help keep you and your driver safe during travel. Dodam tylko, że podobnie jak z Flixbusem, podróż ta będzie trwała około 5 godzin, oczywiście w zależności od tego, jakie będą korki. Co jeszcze pan kierowca mi powiedział? Jedziemy przez Milton Keynes, będziemy zatrzymywać tylko i wyłącznie po to, żeby kierowca mógł się zmienić, więc dokładnie tak samo jak w Flixbusie, gdzie na M6 na mopie kierowcy się zmienili i dalej pojechałem z drugim kierowcą, tak samo tutaj będzie, dokładnie na tej samej zasadzie. A póki co próbujemy wydostać się z Manchesteru i właśnie stoimy nad jednym z wielu kanałów w Manchesterze. Under UK law, you must wear your seatbelt whenever you are seated. Please note that children under 14 are not permitted to sit in the seat next to the emergency exit at the rear of the vehicle. An assisted travel seat is available at the front of the coach. Priority is given to wheelchair users or other... Informacje na temat bezpieczeństwa było to po prostu nagranie. Jak jechałem ostatnim razem z Flixbusem, to informacje te przekazywał bezpośrednio kierowca, także to taka też różnica. Widzę, że National Express zmaga się, bądź ma problem, nie wiem jak to nazwać, z molestowaniem seksualnym, bo na dworcu pojawiają się plakaty z tą informacją. Tutaj w autobusie są naklejki mówiące o tym, że nie będzie to tolerowane i również w tej informacji, która była puszczona z głośników, też była o tym mowa, także podejrzewam, że mogą mieć z tym problem, skoro na każdym kroku tak o tym mówią i ostrzegają przed tym. Jeśli chodzi o cenę biletu, to zapłaciłem 7,50 i podobnie jak w Flixbusie kupiłem 2 miejsca, tylko i wyłącznie dla swobody nagrywania i swobody siedzenia sobie. Przy tak niewielkim koszcie to myślę, że warto zapłacenia. W cenie biletu oczywiście jest jeden bagaż podręczny plus jeden bagaż do luku bagażowego. Autokar, którym jedziemy, jest to... nie wiem co to jest za firma. Nie, serio. Nie wiem co to jest za produkcja, ten autokar. Wiem tylko, że jest z 2022 roku, bo na szybach ma 22, a tablicę ma z 23 roku. Powiedzmy 3-letni autokar. Okej, wspominałem, że przede mną jest siedzenie dla osoby niepełnosprawnej. No tutaj nie mam w oparciu gniazdka USB. Mam co prawda stolik, natomiast właśnie wyczytałem na naklejce, jest jasno napisane, że gniazdko to znajduje się tutaj. Na tą chwilę mamy 13:45, jesteśmy 15 minut w drodze i pozycja na mapie na żywo dostępna. Wydostaliśmy się z miasta, nie było tragicznie. Teraz wjechaliśmy na pierwszą autostradę, autostrada M56 i właśnie jesteśmy na wysokości lotniska w Manchesterze. Co zresztą widać, bo właśnie startuje samolot. Czas na sprawdzenie Wi-Fi na pokładzie autokaru National Express. Sprawdźmy to, jak to tu wygląda. OK, akceptujemy. I standardowo sprawdźmy prędkość tego internetu. OK. No tak średnio bym powiedział. A upload jest mniej więcej na tym samym poziomie. Także no, jeśli chodzi o Wi-Fi, to jest. Strony internetowe ładują się, no tak jak widzicie, ale powoli coś tam się ładuje. Tak czy inaczej jest ten internet. Jeżeli ktoś by został bez internetu, to jak najbardziej może korzystać z Wi-Fi. Działa. Nie jest to jakiś szybki, ale jest. Chwilę temu wjechaliśmy właśnie na M6, czyli na tą główną autostradę łączącą północ z południem. I tak z ciekawości zobaczmy, jak się zachowuje 5G na tej trasie. No, bez szału, ale jest, można powiedzieć, że jest to szybki internet. Oczywiście po sieci 5G. A my wjechaliśmy na M6. No i standardowo co na M6? No nic innego jak ogromny ruch. Nie są to korki, bo nie stajemy, ale jedziemy z prędkością około 30-40 mil. Ale takie są uroki M6. Okej, myślę, że czas na sprawdzenie, jak wygląda toaleta na pokładzie autokaru National Express. Excuse me, can I go to the toilet while we're driving? Yes. All right, thank you. Okej, chodźmy więc.
do toalety. Co zauważyłem, to jest to zupełnie w innym stylu niż do tej pory w autokarach, czyli drzwi przesuwane, taki zameczek. Ups. No i cóż można powiedzieć na temat tej toalety? Przede wszystkim nie muszę się schyłać. Jest dosyć szeroką toaletą. Nie pachnie jakoś tutaj specjalnie. Nie jest tu świeży autokar i to czuć. Umywaleczka jak najbardziej, z mydłem i z suszarką. Lustro. Hello. Tam jest okno, które ma po prostu naklejkę z tamtej strony. Śmietniczek. No i sama toaleta. Co więcej. Jest czysto. Nic z tego korzystać. Po skorzystaniu z toalety proszę bardzo. I suszarka. Nie, suszarka nie. Nie, suszarka nie. Tak to się prezentuje. Tak to wygląda. Wracamy na miejsce. Siądę po drodze i pokażę Wam, jak wygląda standardowe miejsce, czyli pośrodku autokaru po prostu. Czyli przed nami jest stoliczek, są dwa porty USB typu A, no i zasłonka i u góry sterowanie. Niczym to się jakoś specjalnie nie różni od każdego innego autokaru. Co można zobaczyć, to miejsce na nogi. Jest naprawdę sporo, jest wygodnie. No tak jak już wspominałem, ten fotel, na którym ja siedzę, to jest dokładnie ten sam fotel i jest on jak najbardziej ok. Robi wrażenie bardziej przestronnego ten autokar. Nie wiem, skąd to się bierze. Robi wrażenie takiego przestronnego, jest więcej jakby miejsca. Jest, nie wiem, może wyższy. Całkiem fajnie. Właśnie wjechaliśmy na płatny odcinek M6. Zdziwiłem się. To nie jest długi odcinek. To nie zmienia faktu, że trzeba za ten odcinek zapłacić, więc nie wszystkie firmy oszczędzają na każdym groszu i tak jak w tym przypadku jedziemy płatnym odcinkiem. Wjechaliśmy na autostradę M1 teraz. Na podglądzie tak to wygląda. 3/4 trasy i za chwilę zbliżamy się do postoju, do zmiany kierowcy. Ten żółty trójkąt to cały czas to ostrzeżenie, które było wcześniej o zamknięciu 2 pasów na autostradzie, więc no i zgadza się. Jest godzina 16:23 i właśnie zjeżdżamy na serwis przy M1 na Milton Keynes. Także za chwilę nastąpi zmiana kierowcy. Dobra, ja myślałem, że to jest tylko na zmianę kierowcy, ale to jest normalny przystanek, więc ludzie tutaj wychodzą stąd, także okej. Nowy kierowca już idzie. Sporo ludzi wychodzi. Ja skorzystam. Teraz wracamy na stanowisko. 16:36 i właśnie odjeżdżamy z dworca przy autostradzie M1 na wysokości Milton Keynes. Także kierowcy się zmienili, ludzie wyszli. Nie jestem pewien, czy ktoś nie wchodził, jakiś nowy pasażer. Za chwilę okaże się, jak bardzo zamknięcie 2 pasów na autostradzie wpłynie na ruch na tej autostradzie, czy będzie jakiś korek, czy tylko zator. Także śmigamy dalej. Tak jak aplikacja mówiła, że będą korki. No nie wygląda jakoś to tragicznie, bo to jest raptem może z około 10 km takiego zatoru. Nic nadzwyczajnego na autostradach na całym świecie tak naprawdę. Czy to w Niemczech. Dobrze wiemy, jak wyglądają autostrady w Niemczech. Czy w Anglii, czy w Polsce. Taka ciekawostka. Siedzę sobie i
Ruszamy się teraz bardzo powoli w zatorze na autostradzie, ale jak siedzę i patrzę sobie na naklejeczki, którymi ten autobus jest wyklejony, i jedna naklejka jest bardzo ciekawa. Mianowicie, jeżeli podobała mi się ta trasa w dniu dzisiejszym, mogę dać napiwek dla kierowcy. I co jest ważne, 100% tego napiwku idzie prosto do kierowcy. Ciekawe, czy taki napiwek to można w formie elektronicznej jakoś na ich stronie? Zaraz muszę obejrzeć na spokojnie aplikację, czy jest tam jakaś opcja, czy po prostu tak do ręki, jak na wycieczkach. Ostatnio taka sytuacja była w Tunezji, gdy kierowca przywiózł nas z lotniska do hotelu. To miał koszyczek i tam można było podrzucić napiwek. A tutaj nie widzę żadnego koszyczka. A zobaczmy jeszcze, jaka jest opcja rozkładania tych foteli. Co tutaj mamy? Ok. Czyli tyle. No to już to nie jest nic wielkiego, natomiast zawsze coś tam potrafi się rozłożyć. A teraz kolejne moje pytanie to, czy te fotele się rozsuwają na boki? Pamiętacie, jak we Flixbusie odkryłem rozsuwanie? Ale tutaj nie widzę tego. Jest tylko jedno sterowanie, nie zauważam, więc wychodzi na to, że tylko rozkładamy fotel. Idziemy sprawdzić stan toalety po przejechaniu, powiedzmy 75% trasy. Wygląda spoko, nie jest jakoś mokro, nie jest pozalewane. Woda wciąż jest. O! Suszarka działa, to wtedy jej nie aktywowałem, czyli National Express wszystko działa. Jest godzina 17:07, więc można powiedzieć, że po około 25 minutach od wjazdu w ten zator dopiero są wyłączane te dwa pasy, o których była mowa. To bardzo ciekawe, bo zwężenie te do dwóch pasów było na odcinku bodajże kilometra. Wróciliśmy na 4 pasy i pełna prędkość. I to właśnie o tej godzinie teraz wbiliśmy w miejski ruch londyński do centrum z gęstym ruchem, tak jak widać. Do pierwszego przystanku, czyli Marble Arch, mamy około 15 minut. Have your attention, Marble Arch. Tak jak było słychać, tak jak pan kierowca powiedział, Marble Arch 18:26, czyli mamy 11 minut opóźnienia. A tam takie ciekawe rzeczy są za oknem. Odjazd z Marble Arch 18:28. London Victoria, last stop. Tak właśnie to, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy bardzo blisko już London Victoria, na który właśnie wjeżdżamy. Dokładnie tak samo jak ostatnim razem Flixbusem. No i okej. I opuszczamy lokal. O, i na Wiktorię. Thank you. Ostatnim razem mi nie udało się nagrać, jak się wychodzi z tego autokaru, więc no tak to wygląda właśnie. Jesteśmy na Wiktorii. Jest godzina 18:40. Zajechaliśmy, to było 18:38, czyli koniec końców 8 minut spóźnienia.
Tak wyglądała podróż. Krótka podróż, no nie oszukujmy się. W porównaniu do europejskiej tras, to taka trasa 5 godzin, 300 km. Natomiast no, inny przewoźnik, bo wcześniej jechałem tym Flixbusem, teraz National Express. I cóż ja mogę powiedzieć na temat National Express? Podobny serwis. Autobus ok. Co zrobiło na mnie wrażenie, to przestronność tego autokaru. Na pewno był bardziej przestronny niż Flixbus czy Sinbad. Zupełnie inna forma, bo toaleta u góry, nie po schodach na dole. Brak środkowego wejścia, tylko jedno wejście z przodu. Autokar z 2022 roku, więc już te 4 lata prawie. No niecałe 4 lata powiedzmy. No widać było to, może nie, że zmęczenie, ale nie był najświeższy. Natomiast nic mu nie brakowało. W toalecie wszystko działało, woda działała. Nie trzeba było kolanem przytrzymywać przycisku, żeby woda poleciała. Więc ogromny plus za to dla National Express. Trochę słabsze Wi-Fi. Co prawda Wi-Fi było, ale było no, bardzo, bardzo wolne. Co nie zmienia faktu, że działało i pozwoliło sprawdzić prędkość przez speed test. Ja podobnie jak ostatnio nie wybieram się w dalszą podróż od razu. Zostaję w Londynie i będę tutaj nocował. Jutro autobus RegioJet tutaj z Londynu, z Wiktorii do Pragi wyjeżdża o 11 rano, więc ja zostaję tutaj w Londynie. Mogę zdradzić, że znów będzie to dość nietypowy nocleg. Wypatrujcie kolejnego nietypowego noclegu z Londynu. I na tą chwilę żegnam się z Wami. Do zobaczenia w drugim odcinku, w którym pojedziemy przez Europę czeskim przewoźnikiem RegioJet z Londynu do Pragi. Także zapraszam za tydzień. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia. Cześć! Proszę bardzo. Moje miejsce dzisiaj jest tutaj. Ma 6 miesięcy i ma zrobione dopiero... Zróbmy sobie więc herbatkę albo kawkę.